Cześć, tutaj Dawid Mikoś, to jest kanał Masa Perłowa i dzisiaj jestem w Kabulu, tak, to jest Afganistan, stolica Afganistanu za czasów talibów. Udało mi się tutaj przyjechać, trochę właściwie opowiem o sytuacji związanej z bezpieczeństwem później. Teraz spróbuję tutaj trochę pozwiedzać, zobaczyć najciekawsze miejsca w Afganistanie, w Kabulu, które można w ogóle obejrzeć na dzisiaj. Oczywiście, jak wszyscy wiemy, w zeszłym roku, w 2021, cały Afganistan ponownie znalazł się w rękach talibów, co spowodowało pewne pozytywne i negatywne rzeczy, o których opowiem trochę później. Moim zdaniem trochę teraz jest łatwiej może i podróżować, bo są inne rodzaje ograniczeń niż kiedyś. Natomiast jak to wyjdzie w praktyce, okaże się już na żywo. Muszę dopiero tutaj się ogarnąć, jak nagrywa się tutaj filmy i w których miejscach można to robić, ponieważ no, sytuacja tutaj jest właśnie bardzo różna i nie wiadomo, kto może patrzeć na to, ale potrzebna była mi zgoda talibów, żeby tutaj w ogóle coś oglądać, gdziekolwiek się poruszać, i stwierdziłem, że lepiej zmierzyć się z nimi na samym początku, niż potem żałować i nie mieć żadnego dokumentu, ale teraz już to jest wszystko gotowe. No i mam nadzieję, że to ułatwi tutaj troszeczkę jeżdżenie po Afganistanie. No widzę tutaj już pewne rzeczy, które są tutaj problematyczne, z którymi będę mieć problem, i też widzę, że osoby, które mi tutaj pomagają, też nie zdawały sobie trochę sprawy z tego, jakie tutaj mogą być konsekwencje z tego, że zna się jakichś obcokrajowców. To jest właściwie pierwszy dzień, kiedy ja próbuję coś tutaj zobaczyć, bo zawsze były generalnie problemy z tym, żeby gdzieś kamerę wyciągnąć, bo wszędzie oczywiście są ludzie, a kamera przyciąga bardzo dużo uwagi. Ale udało się tutaj już załatwić pewne formalności, które ułatwiają chodzenie z miejsca na miejsce bez jakichś większych problemów, ale to oczywiście wyjdzie w praktyce. To jest jedno z mauzolejów, które jest tutaj w centrum Kabulu. Oczywiście nie ma tu nikogo, prawie żadnych ludzi, ale jest tu bardzo, bardzo tak historycznie i zabytkowo. Tutaj chyba to miejsce ma z 200 lat. Z walorów Kabulu jest to, że położone jest ono w kotlinie między górami, więc widoki tutaj są naprawdę niezwykłe, bo wszystkie ulice, gdziekolwiek się jedzie, z jednej strony można zobaczyć wzgórza, a z drugiej strony góry, właśnie jeszcze w tej chwili całe ośnieżone. Może nie wiele osób wie, ale ja uwielbiam dywany. Jakbym miał duży dom, to bym wszędzie, w każdym pokoju miał dywany. A tutaj jest po prostu cała alejka, cały kącik z dywanami. Teraz zobaczymy, ile taki dywan kosztuje. I co to w ogóle jest za dywany. So if I wanted to get a carpet home, how much would I pay? Like for... Turkey? Turkey? Oh, okay. Okay, totalna wtopat. Wszystkie dywany tutaj są tureckie, ale to nic, trzeba iść dalej. Do you know the name of this fruit? No. Zukumas, nie? To najbardziej widokówkowy meczet w Kabulu, a tuż obok rzeka Kabul. Nie wiem do końca, co ci ludzie robią, chyba wygrzebują jakieś śmieci z tej rzeki.
Wydaje mi się, że jedną z największych atrakcji w ogóle w Kabulu jest przejście się ulicami tutaj i oglądanie ludzi, twarzy ludzi, ponieważ one są tak różnorodne i tak mają ludzie różne stroje na sobie, że tego nigdzie naprawdę nie można indziej zobaczyć. Próbujemy zobaczyć jakieś ciuchy, możemy coś nawet spróbować, jakiś turban albo może cały nawet afgański strój. Zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy, jakie są opcje. Kandahari? Or is it something else? How do you wear it? Like this? Yeah, you can try it. Should I press it? No, it's recording, right? Is it recording? Yeah. Like this? Yeah. Does it look good? Yeah. It's something different. How is it? Tutaj widzimy lekcję wiązania turbana. Oczywiście założę go później na koniec, żeby nie było. Tamta poprzednia czapeczka Kandahari trochę nie za bardzo wyglądała na mnie, ale turban całkiem dobry. Czy to się nazywa lungi w języku perskim? Iranian says dastor. Dastor. But do Iranians wear it? Yeah. Do you do? Allergies. Ah, yeah. Yeah, you look like mullah or someone like that. Yeah. Come on. Tak, teraz zakładam turban. Czy wyglądam jak prawdziwy? Nie wiem, czy wyglądam jak prawdziwy tutaj Afgańczyk w tej chwili. Mam nadzieję, że tak. But look at these colors here. To są kolorowe serduszka. So who wears it? Like anybody? Yeah, the people of Afghanistan, it's a traditional turban. How do I look? Silly? For Afghan clothes, not for these clothes. It's for Afghan clothes. Yeah. Do I look silly, or is No. the one? No, it's This looking better? This is better. Oh, this is bolani, Afghan food. And that is do. Myślę, że to jest jedyne takie miejsce na świecie i nigdzie nie można już tego zobaczyć, tylko w Afganistanie, gdzie po prostu cała ulica, długi ciąg to jest co tylko taki. Teraz wchodzimy w ulicę, gdzie sprzedawane są ptaki. Nie wiem, czy ktoś je kupuje, ale jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo. To jest dosyć głośno, nic nie słychać za bardzo. Zaraz zobaczymy te ptaki. Te agregatory pracują tutaj strasznie głośno, jest ich bardzo dużo, dlatego że w Afganie jest problem z prądem. Więc każdy tak naprawdę ma agregat, który produkuje prąd, a szczególnie właśnie w takich miejscach, gdzie nie ma w ogóle podpięcia do linii elektrycznych. Zobaczmy sobie tutaj. Do you know the name in English? No. In Persian, dari we say bolana. This is something you can eat actually, right? Yeah, you can eat it. It's like small chicken. Yeah. But there are a lot of different kinds of birds here. Yeah. So here Look at there are these. some swallows.
Właśnie teraz w marcu zaczyna się sezon latania latawcami. Głównie to jest zajęcie oczywiście dla dzieci, więc też dla mnie. A właśnie próbujemy teraz zobaczyć, jak dzieciaki sobie tutaj puszczają latawce i nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jesteśmy na cmentarzu i na cmentarzu właśnie się to wszystko odbywa. Są też sklepy z latawcami i ja chciałbym sobie też kupić taki latawiec, ale najpierw musimy zobaczyć, chyba w ogóle ogarnąć, jak się na takim latawcem w ogóle lata, jak to się robi. Zobaczymy, jak to dzieciaki robią, bo one to pewnie robią najwięcej, najlepiej. Zwykle chyba to też z dachów robiły, ale nie wiem, czemu akurat to jest na cmentarzu wszystko. Okej, zobaczymy sobie. Can we get closer to the... Yeah. I can't see anything because of the sun. Let's go this way. Jak to w takich sytuacjach bywa? Niektórzy też gubią swoje piękne latawce. Idziemy zobaczyć jeszcze inne. Taki niebieski tutaj jest. Idziemy zobaczyć. Oh shit. Oh, yeah, you can do it now because it's yeah. But whose kite is it? That's the old man's kite. That old man. Plastic one. Yes. We have to begin. Yeah. That one is his. Whose? The man's? No, this. That plastic one is this person. This one. The kids? Yeah. Ah, yes. Yeah, they started fighting there. See those two kites. So they can see. What does that mean? What do you mean It means fight? they struggle, yeah? Yeah. They are just string by string. They are fighting. The one who flee, okay, that is the loser. And the one who is done and does not, okay, the strings, yeah? If the string is cut it, so that is loser. See? They started. Yeah, that one is Gone. cut it, yeah. The blue? No, the No, the that other, one. the plastic one. The plastic one gone. Okay, it got away. Okay. Oh. What is it made of? Paper? It's 100 offs. How much is a kite like that? That's just only like 50 offs. 50 years. Yeah. Well, okay, the 50 cents. To jest jeden z najsłynniejszych meczetów w całym Kabulu. Należy on do szyitów, a kiedyś ludzie bali się tutaj w ogóle przychodzić ze względu na częste wybuchy, ponieważ właśnie szyici są tutaj narażeni na różne właśnie takie nieprzyjemne wypadki, ale teraz właśnie jak zobaczymy sobie, bardzo dużo ludzi tu przychodzi, szczególnie, że jest właśnie piątek, kiedy też to jest najważniejsze święto w tygodniu dla muzułmanów.